Piękna pogoda w Grecji. Tu jest takie rondo, psie. Już trochę ich tu pokarmiłam i wiem, że tamten dowodzi, jest gruby i marudzi. Szczekały jeszcze pana. Czemu ją nam zabierasz? Czemu? Ciao, piesku. Tu jest miejsce przy makach na zdjęcie. I tam jeszcze dalej też są maki, nie? No to teraz będzie sesja zdjęciowa. Tu się tak widzicie, poczeszę troszkę. Tak. Tak. Teraz jeszcze moje usta troszkę. No i co? Idziemy teraz robić sesję zdjęciową. Chodźcie. Koniec sesji zdjęciowej, bo jest bardzo zimno. No to ruszamy, przed nami 1800 km. Jest piątek, godzina 10:13 czy 13 czasu greckiego. Jedziemy. Ostatnia bramka. Help. Thank you, bye. No i koniec, pora wyjeżdżać z tego pięknego kraju. Teraz słońce wychodzi nawet. Teraz? Czemu teraz? Chciałam tylko powiedzieć, że już jestem bardzo głodna i żarty się skończyły dawno temu. Nawet do mnie nie podchodźcie, dopóki ja nie zjem. Jak skończymy, bo jesteśmy na granicy, bo ja kamerę w końcu nie włączyłam, to pójdziemy tam na kawę. To takie, wiecie, tą kawę, co ja lubię. O, widzicie, jeszcze telefon muszę odebrać. Ale zanim odbiorę, to postawię obiad. Ojcie. To jest ten moment. Będę jeść w końcu. O, awokado? To co? Trudno, dzisiaj będzie bez awokado. Ach. To jest szczyt lenistwa, wiem. Już wczoraj mi to powiedzieliście, przy ostatnim filmie. O, tylko się nie wylej teraz. Nie stygnie. Mam nadzieję, że nikogo nie oparzyłam. Ja wiem, że to jest dużo. Co ja tyle jem? Czemu ja jestem taka głodna, no? Ale mam co jeść. Można by powiedzieć, że to jest prawie moussaka grecka, nie? Nie ma tych wszystkich dodatków, które dzisiaj dla mnie są zbędne. Też bym zjadła moussakę. Wy tu czekajcie, a ja idę po kawę. Aj, śmieci wyrzucę. Śmieci wyrzucę.
Jak ktoś w końcu w Rzeszowie zacznie robić espresso frappe, czyli espresso zmiksowane z lodem, to po prostu ja tam będę. Ale obawiam się, że szybciej kupię sobie tą maszynę grecką do robienia espresso frappe i wtedy sama będę robić w domu. Nigdzie w Europie nie ma takiej dobrej kawy jak tutaj, jeżeli chodzi o tą mrożoną, bo ja nie lubię takiej z dużą ilością cukru, śmietan, mlek czy tam cokolwiek, syropów. Tylko taka wiecie, espresso i tak miksowane z lodem, że aż się spienia. Boże, jakie to jest dobre. Jeszcze lody tu mają. Ale już widziałam taką maszynę właśnie do robienia espresso frappe w Grecji i ona kosztuje chyba 1500 zł, więc się obawiam, że na ten sezon to chyba już po prostu sobie ją kupię. Dzisiaj jest Dzień Dziecka! Wiedzieliście o tym? No przecież 20 marca to jest Dzień Dziecka, nie wiedzieliście? Mam espresso freddo, widzicie jakie ono jest tutaj spienione? Zawsze pite z taką właśnie słomką. Ale po prostu jakie ono jest genialne, widzicie, tutaj jest dużo lodu, jest dużo miksowane. Z żadną kawą to się nie równa. Jeżeli chodzi o zimne, nie? Bo ja wiem, że są ludzie, którzy lubią takie kawy z dużą ilością mleka, syropów. O godzinę już siedzę tutaj. A Dzień Dziecka przecież jest. Przecież się załadowałam. W czasie, w którym miałam jeszcze rozładowywać, to ja zasługuję na to. Ale powoli już pojedziemy. No i mam swoje espresso, prawda? Przyszłam i mówię, wy mnie słyszycie w ogóle? Słyszycie, no nie? Do pani espresso bywaj, to ona tak, espresso Fredo? Jakby no, musimy z tymi kwiatkami zrobić porządek. Tak, to granicy jeszcze nie przekraczałam. Powiedział mi, pani gdzie była? W jakim celu? A nie, bo w sumie ciężarówką to wiadomo w jakim celu. Okej, to nieważne. Pomyliłam się. Będziemy. Te kwiatki troszkę zasłaniają, wiecie? Trzeba dużo patrzeć w lusterko. Szczególnie, że ta kamera mi nie działa. Tak przywykłam do tej kamery, że bez niej naprawdę mi się ciężko pracuje. Czy się to widno w ogóle? Cały czas wspominam te pierwsze razy tutaj, jak przekraczałam granicę, że jakoś tu stawałam. Szłam gdzieś z papierami tutaj do tych okienek. No pamiętacie przecież sami, nie? Gdzieś tu się coś chodziło. Ja tak szczerze powiedziawszy nigdy z granicami nie pamiętałam gdzie, co i jak. Ja po prostu zawsze chodziłam i się pytałam, czy to już na pewno wszystko. I czy to już wszystko, i to już wszystko, i wtedy oni mi mówili tak, czy nie. Tak na Szwajcarii na przykład to już całkiem. Kiedyś pamiętam takie razy, że tych dokumentów było strasznie dużo. Ale mi się zdaje, że to wtedy było tak, że firma w ogóle nie zrobiła żadnych jakichś celnych, tylko ja musiałam dopiero uzupełniać coś. Ale to już też było 15 lat temu. No dobrze, przed nami Bułgaria. Dojechałaś do wyznaczonego punktu trasy. O, tamten jedzie dla osobówek? Co, będzie działać czy nie? O, spuskują mnie. Czyli działa to. O kurde, uwaga. Powicznie jakoś mówi, wiesz co? Bo są jednak 22 tony. Na przodzie mam 7,6, 7,8, mogę mieć 7,5. Mam 3/4 baku paliwa. Do Węgier spalimy to paliwo. Ciekawe, czy mnie też wezmą, czy nie. Chyba nie. Widzicie, obniżyłam teraz na poduszkach. Miałem teraz 7,6 z przodu. Trzymajcie kciuki. No i masz. Tam czy? Może ja lody jem. Tak to zrobię.
But do I need to go? Do I drive or stop? Ah, hi. Sorry. I didn't expect. Paper? This is paper. No. Goods are? What is the goods? Some like washing stuff. Nasıl istavata? I didn't hear. For furniture. Okay, I didn't know. Как твое имя? Ivona. Ивона? No? А, Ивона. Yeah. Ну, очень хорошая. Да. Ah, Чек. tutaj. Oh, everything okay? Thank you so much. Bye. Gdzie wszystko okej? Trzeba szybko jechać, zanim się rozmyślą. No, wszystko jest. Ale ja zapomniałam, że to są wagi, szczerze powiedziawszy. I dobrze, bo bym się stresowała, że mi te 7-8. Jakbyście jeździli tandemem i byli tacy na granicy przeładowania, na którejś osi, tandemem Volvo, to trzeba właśnie się bawić poziomami jazdy. W momencie przed wagą, ale trzeba sobie wcześniej obczaić. No ja na przykład wiem, że tak teraz właśnie mam 7 i 8 na przodzie, na wysokim pułapie, tak zejdę na niski pułap, to mam 7,5 i wszystko jest ok. Więc tak jakby tylko podpowiadam. Myślałam, że będę musiała wyrzucić. Chłop się tu zatrzymał. Może na zakupy jedzie. Dla mnie jest zawsze najbardziej zabawne to, że w każdym kraju handluje się chemią jakąś tam, że tamta jest jakaś lepsza. Chciałam tylko powiedzieć, że za nami jest pierwsza kontrola graniczna i celnicy byli kulturalni i dobrze się zachowywali. I to byli bułgarscy celnicy. Patrzcie, jaka ładna Bułgaria. Ej, wiecie jaki przypał? Ja w ogóle dałam złe dokumenty. Tak teraz patrzę, szybko wzięłam, wiecie, pod ręką te dokumenty. I ja tak patrzę, jak oni tu wpisali? 8, 600? Myślę, jak to jest w ogóle? Przecież inna waga jest. I patrzę. Ja dałam te papiery im teraz do kontroli, które już dostarczyłam. No przecież z tego wszystkiego nawet nie szczaiłam, że złe papiery dałam. A oni się też nie szczaili z kolei. 98. Nieźle. No i jesteśmy w Sofii. I mamy 9:46 jazdy. I tak, teraz jak jest tutaj Ford, to zjeżdżamy sobie na równoległą drogę. Zima była sroga, widać po dziurach na drodze. Wszędzie. Tu się przebijamy. Gdzieś tam niedługo był ten parking.
ma miejsca, czy nie ma? Lepiej, żeby były. Przetworzymy. Hi. You're from here? No. Pauza! Pauza, no? Koliko pauza? 9. 9 časova, bravo. Dobra, to ja sobie zawrócę. Ja sobie zawrócę, tak. Oj! Ja się trochę przesunę tam. Słuchajcie, bo jeszcze przyjechało właśnie nasze wino. Skolko? 10 euro. Można kartą? Kartonu. Kartą, no. Okay, one moment. One moment, okay? I will come there. A ще носим бележки. Dobra. Ciekawe się, o 10 euro. 5 euro mam. Pięknie będzie. Hi. Hi, good to see you. How are you? Just in time. I'm good, thanks. Yeah, I recognize the truck now. Yes, now you know me. Do you mind? Because I've got the camera on there and I have the microphone. Okay, yeah, no worries. That's okay. Yeah, so I will open the truck. Yes, just like last time. It should be perfect, but it's cold here. Dobrze, ja zaraz przyjdę. 3 minuty. Dobra? Oh, thank you so much. This is Gamza. Gamza. Gamza is a local variety. It's a little bit like Pinot Noir. Okay. Like the Bulgarian Pinot Noir. So much lighter in body. These Okay. are full bodied. This is much. These are so nice. They're so good. Thank you so much. I will put inside. Is there a chance? Do you have any cash? I'm just tell you what the problem that I have right now, because I need to pay 10 euro for this and in cash, and I have 5 euro cash. Could we just, take it on the order? Sorry, but I don't know why did I do that. That I went with only like few. I will give you 5. Can you put like on the card, add to this billing? So I will bring back like 5 euro. I have got 5 euro in cash. No, so 5. Okay. You sure? Yes, because I'm so embarrassed. Yes, and it's normal that when you go like to Greece, all the parkings are cash. And I always take cash, but this time I don't know what did I think about. But thank you so much for help. It seems that it went, but let's wait. 'Cause I see that the... Is it okay?
Perfect. Right. So, see you next time. See you next time. Yeah. Thank you so much for coming No here. worries, no, it was a good chance that. So, thank you so much and thank you No, for you're the very help for welcome. €5. That's fine, don't worry. No worries Thank at you all, so and much. Good luck and Good luck and see you next time. Bye. Wyżebrać 5 euro. Jezu, głupio mi jest. No ale nic, kupiłam 24 butelki wina, to no jest mi głupio, strasznie głupio, ale przynajmniej to nie jest tak, że kupiłam 2 butelki wina, jeszcze wyżebrałam 5 euro przy tym. No nic. Następnym razem przywiozę coś słodkiego z Polski w ramach podziękowania, poratowania 5 eurami. Ale jest dobrze się dało, bo widzicie, jest jak jest. No co? Idę zapłacić. No słuchajcie, wybrałam prysznic za 2 euro, bo jest 3 euro. A pamiętam, że mi zostało z tego prysznica w Rumunii, że kosztowało 3 euro, zapłaciłam 3. Wzięła pani 2. Czy ja mam te 2 euro, czy nie wiem. A się za chwilkę okaże, że gdzieś wygrzebie. Czy ja byłam w tej kurtce, czy ja byłam w tej wolwowskiej. Kurczę, no. Będę się martwić jutro, ale dochodzi do mnie, że jak ja stanę w Rumunii jutro. Jak? Dobrze. To jest bardzo głupie pojechać na Bałkany bez gotówki. Składam samokrytykę. A gdzie jest te 2 euro? Tu są 2 euro. A może tu mam jakieś gotówkę z moimi witaminkami. Ale dobra, dzisiaj się wykąpiemy, jutro pierwsze trzeba przeżyć do jutra. Zobaczymy. Taki mi pomysł wpadł na szybko, że może tym zahandlujemy jutro. Co dostałam? Przecież takie coś kosztuje no dobrych kilka euro, nie? Będziemy handlować, odkryjemy nową żyłkę. Ale poczekajcie, jeszcze przygrzebię raz torebki. Człowiek ma dobry humor, to się pośmieje i rzeczywiście coś da w stylu właśnie takiego płynu i przeżyje, nie? I jakoś to załatwi, ale jak człowiek jest zmęczony i ma wszystkiego dość i po prostu chce zapłacić, zasłonić firanki, mieć spokój, to się zaczyna wtedy problem. W Rumunii będę może po jakimś bankomacie wybierać leje. Co zrobię? Jak nic nie zrobię? Wszystko wysprzątane. Jak to jest, że ja tak wszystko wysprzątałam? Tak, nie ja. Dobra, jest 6:30. Pan powiedział, że o 7:00 będzie czysta woda. Jest czysta, ciepła. Bo teraz tam jest taki boiler i było widać, że strzałka na zimnym powiedział, że pół godziny będzie ciepło. Przyjdziemy za pół godziny. A, jeszcze przeszukam tą torbę. U mnie naprawdę wszystkiego wszędzie można się spodziewać. Widzicie, tutaj na przykład aktualnie mam batony proteinowe, których już nienawidzę. Tu mam na przykład, popatrzcie, kartę Cricket amerykańską SIM. Kiedy ostatnio raz byłam w Ameryce, po co ja ją trzymam. Tu na przykład rzeczy mam takie, których wam wolę nie pokazywać. Tu mam gumkę do włosów, a tu jeszcze co innego. Tu też jeszcze inne rzeczy. W sumie nieciekawe. Tu szminka, tu skarpetka, tu w sumie nie wiadomo co. Czyli tu nie. Tu są kieszenie. O, tu są na przykład, widzicie, zatyczki do uszu. Tu. O! Czuję pieniądz. To jest pieniądz. Jaki to pieniądz? Krony. 50 koron. Norweskich. To raczej mi brzmi na za dużo, jak na parking. A tu? 100 koron. Też norweskich. Też za dużo, nie? Widzicie, kluczyk zapasowy. Tu pilot dobrany. Ty, a tu są 2 kluczyki zapasowe. Skąd ja mam kluczyki zapasowe? Nie może. Dobra, ile to jest 50 koron? Norges. I tutaj jest też. Czyli to są niemieckie. Jezu, niemieckie, norweskie. Zapytaj się czata. Ile to jest koron norweskich na euro? Możesz dostać 8 euro w banku w kantorze. Okej. Czyli w razie czego, jak jest normalnie, się zdawało, że korona jakoś wyżej stoi.
No nic, czyli to jest jakieś 8-9 euro. No to w razie czego będę targować. Ja, czy widzicie, nie jestem aż tak całkiem biedna, natomiast czy ktoś będzie chciał wziąć korony norweskie? A słuchajcie, bo tu jest jeszcze jakaś torba. Pod prysznic, właśnie w sumie ją wyciągnę. Potem bym się nie spodziewała skarbów tego typu. O, dobra, to zostaje. No więc to jest najbardziej transportowa mydelniczka ever. Nie dość, że trytytka, to jeszcze na plombie po prostu mydło. Nic. Jest jak jest. Nikt się nie spodziewał niczego innego. Natomiast ważne, że była ciepła woda. Wyglądało to źle, ale była cieplutka, też się śpieszyłam. No i tak, w takich miejscach to też trzeba zawsze brać papier toaletowy, bo na przykład tu nie ma. No, widać, że jeszcze nie przyjechali na dziś. Ale znowu kolorowe ciężarówki. Podoba mi się tutaj to, że jeździ dużo kolorowych ciężarówek. A ja oczywiście nie wysuszona, ale mocno ubrana. Obok mnie stoi gość, co mnie wyprzedzał na autostradzie. Zwróciłam uwagę, że na polskich blachach dwa jakieś takie całkiem stare Mercedesy. Już jest byłam ciekawa, że to się opłaca. Nie spadaj. Dobrze. Aha, to też niech się suszy. Teraz to. 4 stopnie, wyobraźcie sobie. Tylko 4 stopnie. To niech się suszy na kierownicy. Dobrze tak powyciągać mokre rzeczy, bo będzie lepsze powietrze w aucie. To jest super powietrze. Jak jest chyba z tym włączone oczywiście. To co? Zaczynamy od kremu. Pamiętajcie, żeby używać kremu kierowcy. Ja nie używam kremu pod oczy, bo moja pani kosmetolog mówi, że dobry krem do twarzy jest jak najbardziej wystarczająco dobry, a większość kremów pod oczy to jest tylko i wyłącznie marketing. Jak sprzedać ten sam produkt, tylko w wyższej cenie, mniejszym opakowaniu. W sensie takim, że mówi, że jak jest krem po prostu delikatny, to on jest jak najbardziej pod oczy dobry. Chyba że jakiś taki jest, wiecie, ostry, nie wiem jaki ostry, ale ja generalnie już od dawna nie używam kremu pod oczy. A nawet nie używałam, ale później pani Monika zaczęła mówić, że ten krem jest wystarczająco dobry, on jest delikatny, to nie trzeba wprowadzać kolejnego kremu, albo że ten jest lepszy, może troszeczkę po prostu wziąć lepiej droższy jeszcze i wtedy w ogóle nie brać kremu pod oczy, bo on jest składnikowo świetny, więc ja się nie znam, ale pani Monika się zna, więc zakładam, że wie co robi. Jeszcze dekolt. Jak wszystko, to teraz możemy przejść, wiecie, do czego? Pamiętacie do czego, nie? Do maltretowania skóry głowy jakimś ścierwem. Chodź tu, ścierwo! Co jakiś czas zobaczymy, czy coś to daje, czy nie. Oprócz tego, że pali. Chociaż na skórze głowy tak nie czuć właśnie, że pali. Natomiast tak na twarzy, jak się gdzieś tam dotknę, to jest diabeł wcielony. Nie wiem, czy robić 9 czy 11, ale myślę sobie, że może lepiej by zrobić 9 i wystartować przez tą Bułgarię jeszcze właśnie nad ranem. Stanęliśmy, która była 6:20, czy 11 wychodzi o 5:20, a minus jeszcze 2, no to wychodzi 3:20. Troszkę szybko, nie? Nie wiem, czy mi się chce stawać o 3:20, ale już mam 2 dziesiątki wykorzystane, więc plus jest taki, że jutro już jest 9 tylko. Jeszcze do Węgier jutro nie wjedziemy. Pewnie niedużo braknie. Nie wiem czemu, ale coś czuję. Nie sprawdzałam kilometrów, że na tym Lugoju będziemy robić weekend. Ale tą gotówkę naprawdę trzeba będzie gdzieś ogarnąć jutro. Tam gość też stał, taki siedział, że to nie wyglądało na to, żeby akceptował kartę. No dobrze. Good. To teraz następna faza. Pierwsza taka odżywka lekka. Teraz taka odżywka cięższa. O!
No chodź na włosy, nie na firankę. Dobrze. I teraz jeszcze olejek. A teraz gdzie jest mój ten grzebień taki polerowany? No. Dawno go nie widziałam, ciekawe. Ale czesałam włosy w łóżku ostatnio. Nic nie mam pod kontrolą i wszystko mam pod kontrolą. Jeśli włosów nie wyczeszę przed kąpaniem, to tak później się zawsze troszeczkę więcej jednak plączą. Teraz sobie wyschną naturalnie. Wiem, że trycholodzy mówią, że trzeba suszyć od razu, ale widzieliście, jakie warunki mam pod prysznicem. A tutaj też z kolei nie mam takiej przetwornicy mocnej. A za to mam suche powietrze w kabinie, to za chwilkę będą suche, już widzicie. Tutaj te końcówki już się robią suche. No więc teraz do łuzia, porobić troszkę na drutach. A jak akurat włosy wyschną, nakręcić na opaskę i idziemy spać. Mi się zdaje, że to już trzeba kończyć, że to już styknie. Długościowo, ale to kilka razy przerobię. Dobrze. To już mi się włóczka kończy, będziemy musieli jutro zrobić motek. Ja jutro wam powiem, o co chodzi. Mogłabym się nauczyć w końcu jakiegoś wzoru takiego fajnego. Warkocz to tylko tak sobie jestem w stanie wyobrazić, nie? Nigdy w życiu nie robiłam warkoczy na drutach i sobie tak myślę właśnie, że trzeba dawać te oczka właśnie lewe, tak jakby na tle prawych, w sensie odwrotnie i tak jakby je sobie tak przełożyć, nie? Jakby je tak teraz przełożyć. No właśnie. Muszę się nauczyć robić te warkocze. Jakieś wzory, bo już mnie nudzą takie zwykłe, proste. Już wszyscy widzą, że są to nudne wzory. Prawo, lewo. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Fab 3875, Mia Taichi.